Witajcie, drodzy widzowie. Przygotujcie się na podróż po województwie lubuskim, gdzie zabierzemy was w miejsca tak niezwykłe, że aż trudno uwierzyć, że istnieją naprawdę. A jednak stoją, czasem ledwo, ale wciąż dumnie. Pierwszy przystanek to Czerwieńsk, gdzie czeka na nas coś, co brzmi jak zagadka z teleturnieju Dziura w jeziorze. Żeby dotrzeć do celu naszej wędrówki, idziemy ścieżką o wdzięcznej nazwie Aleja Optymistów. Czyż to nie piękne? Optymiści prowadzą nas prosto do dziury. Idealna metafora życia, nie sądzicie? Nie, to nie portal do innego wymiaru, ani zapomniana legenda o potworze z głębin. To przelew spustowy. Taki sobie otwarty dzwon, który wciąga wodę, gdy jezioro stwierdzi, że ma jej za dużo. Proste? Może i tak, ale u nas to prawdziwa atrakcja. Bo przecież nie co dzień można pochwalić się dziurą w wodzie, prawda? A gdy już dotrzemy, czeka nas wisienka na torcie. Łatka nad całą dziurą. Możecie stanąć nad otwartym przelewem i poczuć się jak nad miniaturką otchłani. Skąd ten pomysł? Otóż nasi inżynierowie zainspirowali się jeziorem Berryessa w Kalifornii i jego słynnym Glory Hole, 22-metrowym lejem, który wciąga wodę z gracją odkurzacza, gdy poziom jeziora za bardzo urośnie. Tam to widowisko na miarę Hollywood, a u nas, no cóż, mamy wersję low budget, ale za to pod nosem. Nie trzeba lecieć do Ameryki, wystarczy Czerwieńsk. I powiedzmy sobie szczerze, czy nie jest to powód do dumy, że mamy coś tak egzotycznego w województwie lubuskim? Glory Hole Made in Poland brzmi jak hit. Z Czerwieńska ruszamy do Biecza, gdzie czeka na nas pałac, a raczej to, co z niego zostało. Pałac zdobił budynek bramny z XVII wieku, który mimo przebudowy w 1802 roku wciąż ma barokowy sznyt.
Nad wejściem piękne kartusze herbowe z piaskowca. Taki szlachecki odpowiednik selfie z wakacji. Jeśli myślicie, że pałace to zawsze marmury, złote żyrandole i bale do białego rana, to cóż, nie tym razem. Ale zanim zaczniemy lamentować, przyjrzyjmy się faktom. Biecz to wieś z historią dłuższą niż kolejka po promocję w dyskoncie. Wzmiankowana już w 1000 roku jako własność benedyktyńskiego klasztoru w Nienburgu. Potem przechodziła z rąk do rąk jak gorący kartofel. Von Widebachowie, ich synowie, kuzyni, pewnie i sąsiedzi. W 1320 roku pojawił się Renz albo Lorenz, zależy kto pyta, von Wiedebach, a później Hans I Starszy podzielił majątek między synów jak dobry ojciec. Kaspar dostał kawałek Biecza i zaczął budować nowy zameczek, co oczywiście wpędziło rodzinę w długi. Klasyka. W 1613 roku Georg III von Wiedebach postanowił ratować finanse, sadząc winnice i chmiel. Wyobraźcie sobie, szlachcic w łomkowym kapeluszu z motyką w ręce, zamiast polować na jelenie, uprawia winogrona. Przedsiębiorczość level expert. A w 1879 roku majątek rozrósł się do 1135 hektarów. To więcej ziemi niż niektórzy widzą przez całe życie. Co potem? Wojna pałacu minęła, ale powojenna Polska już nie. Najpierw był wiejskim domem kultury. Wyobraźcie sobie dyskoteki pod herbem Wiedebachów. Później niszczał aż do 1967 roku, kiedy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze zrobiła tu magazyn. Dach naprawiono, okna oszklono, brawo za wysiłek. Ale w latach 90. ktoś stwierdził, że profilowane opaski okienne to przeżytek i jest kuto. Bo po co detalom żyć, skoro pałac i tak ledwo dzipie. Od 2018 roku zdewastowanym budynkiem opiekuje się Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Polonia. Cóż, przynajmniej tablica z herbem wciąż wisi. Taki pomnik dawnej świetności na pocieszenie. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up
Ostatni przystanek to Trzebule. Kolejny pałac i kolejna historia o tym, jak czas i PGR-y potrafią zmielić nawet najpiękniejsze marzenia. Wieś znana od XV wieku przechodziła przez tyle rąk, że można by z niej zrobić drzewo genealogiczne na miarę gry o tron. Von Bornsdorf, von Knobelsdorf, von Morwitz, Żychlińscy, Lichnowcy, von Greußen, von Stenz, von Finkenstein. Sami przyznajcie, brzmi jak obsada telenoweli. Pałac powstał w połowie XIX wieku, zbudowany przez Żychlińskich na fundamentach starszego dworu. Neoklasycyzm, plan podkowy, parter z podpiwniczeniem i piętrowym ryzalitem od frontu. Brzmi jak opis z katalogu nieruchomości, ale rzeczywistość jest mniej glamour. Po wojnie trafił w ręce PGR-u, co było jak wyrok śmierci w zwolnionym tempie. Dziś to ruina, obok której stoją resztki budynków gospodarczych i park. Kilka hektarów zieleni, które kiedyś pewnie zachwycały, a teraz, no cóż, przynajmniej rośnie na nich trawa. I tak, drodzy widzowie, kończymy naszą podróż po lubuskich osobliwościach. Od dziury w jeziorze w Czerwieńsku, hydraulicznego cudu na miarę naszego podwórka, przez pałac w Bieczu, ruinę z historią i herbem na pocieszenie, po Trzebule, podkowiastą pozostałość po dawnej świetności, z parkiem w pakiecie. Każde z tych miejsc ma swój urok, choć czasem trzeba go szukać z lupą i uśmiechem. Warto je zobaczyć, póki jeszcze stoją, a nuż za rok dziura wyssie jezioro, a pałace zamienią się w kawiarnię dla duchów. Do zobaczenia w kolejnej podróży, z przymrużeniem oka, rzecz jasna.